Nowy dzień, nowe wyzwania. Nowy dzień, ale wyzwania to my już widzieliśmy. Optymistycznie pogoda, słońce, że będzie kurde troszeczkę przyjemniej niż w deszczu, w błotku. Jak we wtorek było. Trzymać głowę, robić na spokojnie. Każdy będzie odcinek buduje nam jakąś przewagę, nic nie zniszczyć, a jeździć. 2 dni jeszcze ciężkie do wytrzymania. Co tu trzeba zrobić? A i taśma tam będzie, od razu to. Wszędzie na tym terenie widać, że to jest teren, który oni tutaj traktują jako tor do jakiejś jazdy. Wszędzie są zaczepy. W większości skał. No i powiem wam, że nie wiem jak wam to zobrazować. To jest ogromny zjazd w dół po wielkich głazach pod dużym kątem. Dzikowiec chyba każdy zna i wie jakie tam są te półki skalne. No to te półki tutaj są z 10 razy większe. No i powiem wam, te punkciki teraz aktualne są mega widowiskowe, ale jest jeden problem. Jest całkowity zakaz wchodzenia poza taśmy dla wszystkich, tylko zawodnik, pilot i sędzia, nawet media nie mogą wchodzić. Zorientowaliśmy się, jak wyglądają dzisiejsze trasy niebieskie i czerwone. Dzisiaj mamy czwartek, więc na jutro piątek i dzisiaj można robić w dowolnym układzie trasy niebieskie i czerwone. Niebieskie są po 600 punktów, czerwone są po 1000 punktów. Wbrew pozorom tysiączki wydają nam się bardziej komfortowe, nie powiem, że są łatwiejsze, ale... I zaczynamy od czerwonych. I dzisiaj chcemy zrobić 3 czerwone i zobaczymy co dalej z czasem. Mamy zaznaczone te, które uważamy, że są wykonalne, a dadzą nam dość wysoką punktację i wtedy ewentualnie po klasyfikacjach będziemy dalej oceniali jakie akcje podejmujemy jutro. Ale będzie no, ogólnie ciężko jak nie wiem co, naprawdę podjazdy, zjazdy, w sensie nie podjazdy, zjazdy, są pionowe ściany po 3-4 metry, tam jest pionowa ściana do przewyższenia, nie wiem, z dobrych 15 metrów, gdzie na górze, na takim trawersie trzeba się zawrócić bez możliwości oparcia o drzewo, więc wszystko o sznurki. Na pewno będziemy dużo korzystali z wyciągarek dzisiaj. Non stop wyciągarka, wszędzie asekuracja, żeby czegoś gdzieś się nie wpaść, gdzieś się nie zsunąć, gdzieś się nie spierdzielić i nie utknąć. Rozwaga, spokój, to coś co musimy odnaleźć dzisiaj. Nie, nic nie ruszę, dobra?
Pierwsze koty za płoty. Dobra, tę wyciągarkę to już tam. Wydarzyło to wiesz. Nie, na razie nie. To i tak cię położy, to generalnie mocno cię położy, no ale dobra. Ale dobra, idziesz po niej. Napięty masz tył. Napinaj tył. Wyluzowałeś go bardzo, za bardzo. Tak tam może spać tu po prostu, wiesz. Dobra, złożę je. Poczekaj. Dobra, teraz, tak? I teraz... Ja bym nie wiem, czy ci nie przodem, nie pod tym, tego nie ma tu z boku, tylko. Tutaj do tego się trzymać, jak najbardziej. Tu masz kamień, poczekaj, lina. Przepiąć do tamtego. Kurwa, palce. Ale powiem wam, super widać, jak te osłony z tego tworzywa, co Tomek Trasek zrobił, robią tutaj robotę. On się po prostu pięknie na tym ślizga, to się w ogóle nie wgryza, więc daje taki no zarobisty poślizg na tych kamieniach. Piękna sprawa, bo wszyscy mają aluminiowe, się aż zakleszczają na tych osłonach, a tutaj autko elegancko się na tym ślizga, także spoko to opcja. Nie było tanio, ale warto. No i to jest bardzo mocne też, nie? Tworzywo. Dobra. Impecável, ok?
Okej. Okej. Jak chcecie zobaczyć jak Korsyka boli, to zobaczcie na jego nogi. Pocięte całe. Tu wszędzie są takie wielkie kolce. Wielkie jeżyny, zobaczcie, wszędzie. I zobaczcie jak pyszą pocięte nogi. Kiedy słychać dzwonka dźwięk, serwiniusz to pimpka mknie, pomoże ci Robert sam. Ja może nie będę śpiewał, bo buczę jak transformator. Pomógłbym wam chłopaki, ale niosę ciężki towar. Łukaszek, jak ty się urodziłeś zmęczony i żyjesz, żeby odpocząć, Skoczysz na skałę wyżej. Zobacz jaki offroad, żeby do serwisu dojść. nie wiem, na blokadzie iść czy jak? Chłopaki, zadokujcie się do doku. Pierdalaj, bo ci jebnę. Cieszę się, Cieszę się. że robota dobrze idzie. Chyba zasnął. Śpi. Tak, zasnął. Chujowa pozycja. Dobra. Teraz będziemy wjeżdżali gdzieś tym. Trzymaj sobie boki cały czas. Całą chwilę tak. Tutaj możesz się poprowadzić na razie, albo no, bo nie cofniesz, musisz się już obok skały. O, tak. O. Mocno i teraz w lewo koła i teraz dalej. Where's the exit? Here, dobra. Oj, drzewo. Trzymaj się na tył. Tak jest. Pobieraj się. Tak jest. Pobieraj się przed nią. Dawaj tył oddawaj. Tył oddawaj, dobrze. Trochę bo. O, i to podróż. Dobra. No dobra. A to było, ale dobra, bardzo dobrze. Brawo!
ile tych punkcików już zrobionych? 4000. Ale zobacz, To jest lekka wniotka. To jest ekstreme czy soft? Myślę, że ekstrem. No odwróć się to zobacz. Ja się waham. Ja się waham. Waham się. No to ile? Chwila moment zrobione. U nas w Wosiadole jest chyba bardziej ekstrem. Bardzo, no. Bardzo. No teraz co, testy w kamieniołomie, nie? Takie kamienie to ja w ogródku. Zrobimy teraz sobie Extreme Wosiadół. Edycja pierwsza. I feel it very difficult and very hard for the cars. Very sensational to go down and go up a very big hole. Yes, very extreme. Some zone very difficult, and I never see difficult like that. Free time to weld on steering. We can weld with the help of Corsica men, and they are very kind, very good with us. No grubo, powiem ci grubo. Ale jestem pełen podziwu, Pimpek. Nie spodziewałem się, że tam wjedzie i wyjedzie w jednym kawałku, nie? Ale zadowoleni jesteśmy. Mega. Zrobiliśmy cztery strefy i to każda po tysiaku, nie? To nie rozdrabnialiśmy się na 600, tylko szliśmy grubo. Zmieściliśmy się w czasie, także wszystko elegancko. Mega dzisiaj jesteśmy zbudowani. Nie wiem jak wyniki, jak reszta, ale jakby nie było, to nam się dzisiaj zajebiście podobało. A jak, wiesz, czwarty dzień już, jak ci tereny ci się podobają, wiesz? No, ja nie widziałem piękniejszych terenów nigdzie. W jednym miejscu, zobacz, jeździmy praktycznie po jednym terenie, po nie wiem ile tu jest, może 50 hektarów. I to wszystko jest w jednym miejscu, taki przekrój, bo są i wąwozy, i rzeki, i mega duże głazy. No i ta trasa jest tak naprawdę wariacko ułożona, że wiesz, po tym kamieniu się trzeba zawinąć w drugą stronę. Mega jestem zadowolony z tego rajdu. Bardzo się podoba. Bardzo się podoba, ale raczej nie wrócimy. Poszukamy czegoś innego, żeby się też podobało. Chorwacja, Wilbur. No właśnie. Będziemy potrzebowali troszkę trybów, obudów, coś tam, silników, bo też żeśmy spalili silniki. Żeśmy się nie zorientowali, że połamało mu tryby, żeśmy na siłę ciągnęli i spaliliśmy silniki. No i tak, pechowo. Ale ogólnie widzę, uśmiech na twarzy jest. Jest uśmiech, jest tak... Człowiek jest udręczony szczęśliwie. Jest tak spełniony, tak? Znowu przez chwilę było się dzieckiem. I chyba o to chodzi. Generalnie to bardzo zadowoleni jesteśmy. Udało nam się Tyrolkę zaliczyć i to super. Z czystą bielizną, także nie jest źle. A jak ogólnie tereny, tak jak wiesz, po tych paru dniach? No tereny są mega wymagające. To wszystko jest tak wyniszczające tutaj, że no, w Polsce ciężko jest to taki rajd, bez wątpienia. Było obficie, to na pewno. No chyba dzisiaj się troszkę z nią pobiegałeś, nie? Tak wiesz, fajnie tak technicznie czasami pojeździć. No, bardzo fajnie. W sumie nie wiem co powiedzieć. Jestem zziajany, zmęczony. Dużo rozmienia, jakby technicznie ułożyć auto. Pewnie też dużo tysiące błędów. Natomiast zrobiliśmy w sumie 4 odcinki, te najwyżej punktowane. Taka była nasza strategia na dzisiaj. Zobaczymy jak to ułoży się z klasyfikacją względem tego co jutro musimy zrobić. Pimpek dostał w pierdziel ostry. Brzuch poharatany, dużo tam na skałach go ciągaliśmy. No ale dobrze, no tak średnio godzina 10 minut na jeden odcinek. To nie jest szybko. Niektóre nam poszły momentalnie, niektórych gdzieś jak się popełnisz już błąd, no na zasadzie, że gdzieś ci koło spadnie, to masz nie do naprawy i musisz obierać nową trasę, która jest na przykład kompletnie niewygodna. A najważniejsze co to zrobiliśmy? Tak się pieściliśmy z tematem, żeby nie złapać żadnej kary, żadnego drzewka, nic nie zerwać, nic nie uszkodzić, więc mam nadzieję, że ta punktacja, co liczymy sobie w głowie, czyli 4000 punktów dojdzie do klasyfikacji generalnej dzisiaj. Odpoczywam.
Mamy mega fajnych kolegów z Francji. Nasze dzisiaj sznurki przednie i tylne mocno się wyeksploatowały i zacząłem się trochę stresować, że jutrzejszego dnia nie przetrwają. A były nowe. A były nowe, tak, dostały mocny wycisk, ale fajni goście z Francji, dostaliśmy od nich nowe liny, 14 z nowymi fajnymi hakami, z zapięciami, co jest tutaj mega ważne, do czego nigdy nie przykładaliśmy wagi. Hak to hak, ale tu się po prostu liny wypinają same. To jest ta firma RVM 4x4, akcesoria offroad. Dali jakiś gratis? Gratis dali po 3 metry, zamawialiśmy po 45, a dostaliśmy po 48 obydwa komplety. Także Pokaż, co się stało z hakiem. to dzisiaj zostało z haka Giglepinowskiego. Powiem wam, niemiłe uczucie, jak się wisi tylko na tym i to nagle strzela, słyszę ten trzask w samochodzie i później trzask klatki o skały. Na szczęście to było niedaleko do spodu, więc jakoś to znieśliśmy, ale jakby to strzeliło trochę wcześniej, gdzie wisiałem 10 metrów nad skałami, to by był spory problem. Od firmy RVM dostaliśmy dzisiaj, nie mieli nowego, to użyczyli nam swojego, ten jest żeliwny, stalowy, więc powinien wytrzymać. Jeszcze raz dzięki. A jeszcze, Krzysiu, tak spadła mi jedna rzecz do głowy. Jak się rajd skończy, położymy się pod autem, zobaczymy jak wygląda auto od dołu. Wyślemy Tomkowi jak wygląda jego praca, ale Tomek Trasek, jeszcze raz mega szacun, bo robią taką robotę te osłony. Ślizgają się po prostu po wszystkim. Robiliśmy dzisiaj cyrkle na skalę, żadnych skrzypów, żadnych. Otwieraliśmy je wczoraj, sprawdzić, czy nie ma pęknięć. Nic się złego nie dzieje, także. Alors ça tient compte des résultats d'hier, du temps d'hier, plus aujourd'hui. Donc là, il y a le total.